Czyli 2 w lewo, 2 w prawo, 3 w lewo, 3 w prawo. Też bym powiedziała, że są 3. Aj. 2, 2, 3. Tak, to na pewno w tamtą. Czyli raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Trzy, cztery. Raz, dwa. Raz, dwa. Trzy. Aha! Holmes, ty to jesteś włamywacz. Drogi przyjacielu, pozwól, że wyrażę rozczarowanie twoim ostatnim listem. Płacę ci, byś mnie bronił, a nie oskarżał. Ogrody w Kew to królewska instytucja. Mamy wspaniałą możliwość podróżowania po świecie i zbierania najbardziej niezwykłe i cenne gatunki roślin. Naszym obowiązkiem jest ochrona tych gatunków przed tymi, którzy chcą je zniszczyć. Boski syndykat, o którym wspomniałeś, nie ma prawa hodować tak cennych okazów. Przypomnij sobie sprawę z 14 czerwca 1989 roku. Muszę więc ponownie prosić cię o notarialne poświadczenie zezwoleń na hodowlę tych roślin przez ogrody w Kew. Dokumenty wysłałem w poniedziałek. Postscript. Do zobaczenia w Bodles we wtorek, jak zwykle. Dan. Panie Dan, po raz ostatni prosimy, niech pan zwróci nasze roślinki. Nie ma pan prawa trzymać ich w niewoli. W końcu nie należą do pana. Pańskie zezwolenia to jeden wielki fałsz. Kryje się pan za kłamstwami. Głównie za jednym, o którym nie będziemy wspominać, ale które zostało ogłoszone w prasie dnia 14 czerwca 1989. To, po co pan zrobił, jest odrażające. Może pan być pewien, że nigdy nie porzucimy najważniejszych członków naszej rodziny. Zaufaliśmy panu i teraz gorzko tego żałujemy. Boski syndykat. Okej. Członek boskiego syndykatu wystosował zażalenie do kierownictwa ogrodów w Kew i wspomniał o sprawie, którą opublikowano w gazetach pod tytułem Sprawa 14 czerwca 1989 roku. Dodatkowo mamy... to już było, że Dan chce dołączyć. Okej. I jeszcze jeden list. I suggest that we don't tell Miss Margaret White about this document. Dług panny White u pana Dana. Wynajęcie mieszkania przy Oxford Street, stypendium naukowe na Uniwersytecie Londyńskim, otwarte rachunki w Hamiltonie, krawcy w Ridican House i Bird & Sons, luksusowa biżuteria. No nieźle. Czyli ją sponsorował. White and Dunn. Ilość pieniędzy, które Mountain Dunn regularnie dawał pannie White, znacznie wykraczała poza potrzeby zwykłej studentki. I to się wiąże z jej wydaleniem. Pomiędzy panną White i panem Dunnem doszło ostatnio do sprzeczki. Mountain Dunn chciał zwolnić pannę White z pracy w ogrodach w Kew. No właśnie. Studia i sytuacja społeczna Margaret White zależały od pieniędzy Montana Dunna. Watson. Przesuń się stamtąd.
What should we do next, Holmes? O, wyszedłeś, świetnie, a ja sobie wejdę i zobaczę to lustro. Czy coś tu jest? Nie ma. Ale musiałam sprawdzić. Właściwie można by zagadać do nich. Mr. Hamish, was someone from your family connected with Kew Gardens? Family? No. I'm the only one with a passion for botany. I do not think so. This photograph of you and your father at Kew Gardens suggests the opposite. But you have no right to. Do tell us more about your father. He was, indeed, the greatest botanist of his time in the British Empire. He worked together with Montague Dunn until the end of his life. He brought me in at the age of 12. Did he get on well with Mr. Dunn? No, I couldn't say that. They expanded Kew Gardens together, that was all. And it was all my father's work. For Dunn always lived the high life. So Mr. Dunn was not helping your father? Oh, yes, he provided the financial support. And as far as he was concerned, that fulfilled his role. But the worst of it was, he declared himself as the master of Kew Gardens. Fame meant nothing to my father. So it was easy for Mr. Dunn to take all the credit. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Martin Hamish chce zostać nowym dyrektorem ogrodów w Kew. Uważa, że zasłużył na tę pozycję i ma nadzieję osiągnąć reputację, którą cieszył się tam kiedyś jego ojciec. Okej. Martin Hamish nienawidził Montana, mężczyzny, który według niego nic nie robił, ale przypisywał sobie wszystkie zasługi sukcesu ogrodów w Kew, czyli Martin Hamish miał motyw. Uważał, że Dunn zrujnował życie jego ojca, przypisując sobie wszystkie zasługi. Hamish chciał przyjąć posadę dyrektora ogrodów w Kew, ale wiedział, że nie będzie to możliwe, dopóki Dunn żyje. Ale to jeszcze nic nie dało. Mamy tylko podejrzanego. I perceive that you are passionate about the Royal Navy. Passionate? No, not really. I like ships, that is all. Are you quite sure? You do not seem to be so interested in plants. It's difficult, that's all. My future is here. It has never been about anything else. Bye bye, thank you. And yet I know that the Royal Naval College rejected your application. Ah, you truly are as clever as they say. Yes, that's correct. And in fact, my father was strongly against the idea. He did his best to ruin my plans, although I almost did succeed. But my dreams were shattered, Mr. Holmes. Thank you, young man. Nie tyle We shall see you sprytny, again soon. co dobry z niego włamywacz. Dobra, i mamy dodatkowo Montan Dunn zniweczył marzenia syna o dołączeniu do marynarki wojennej. Albert wiele razy został upokorzony przez ojca, ostatnio podczas wystawy w ogrodach w Kew i jego ambicje. Albert miał motyw, aby zabić swojego ojca Dana. Montan Dunn zniweczył marzenie Alberta o dołączeniu do marynarki wojennej. Zabijając swojego ojca, Albert mógł się zemścić i zająć jego miejsce w fotelu dyrektora ogrodów w Kew. Co nadal nam nic nie daje, poza drugim podejrzanym. No dobra. To idziemy szukać dalej. These young plants must be delicate if they are kept in the nursery.
A glasses case. It is empty. A thesis, written by Martin Hamish. This area serves as Martin Hamish's office. This poster is for an exhibition that Martin Hamish was directing, but it had nothing to do with Kew Gardens. This certificate belongs to Martin Hamish. He won a horticultural competition. We can see the interior of the Colonial Collection Room from this window. This is one of the outlets of the ventilation system. An award presented to Martin Hamish for Best Grower of the Year. A master's degree diploma. It belongs to Martin Hamish. These young... O, It is a bust of Montague Dunn. aha. I am curious if the marble that we found will... Here it is. The marble fragment that we found in the Colonial Collection Room is what they have in common. Musimy przeszukać archiwa. Porozmawiać o kawałku marmuru z kimś. I zrobić użytek z kluczy. The seeds of plant species are stored here. Seed house. Tu będzie Open. kobitka. Najpierw sobie wszystko From obejrzymy. here, we are unable to see the interior of the Colonial Collection Room. These leather gloves are new and of good quality. They do not appear to have been used. A book about ships. Nothing at all to do with plants. Materials for college study. They belong to Albert. This place serves as Albert's office. To okno? Chyba tak. Good day to you, miss. You have some very beautiful plants here. Why, thank you, sir, and good day to you too. But Oh, I do beg your pardon. My name is Dr. John Watson. This is my good friend, Mr. Sherlock Holmes. I am honored to make your acquaintance, gentlemen. My name is Margaret White. Excuse me, but are you Sherlock Holmes, the great detective? Yes, I am he. What a pleasure to see you here at Kew Gardens. Are you working on a case?
Ciekawe, co jeszcze? No kurde. Ciężko znaleźć coś jeszcze. Yes, a theft of plants that took place here a few days ago after their most recent exhibition. Oh, yes, of course. I quite forgot about that. Oh, it's quite understandable that you might forget about the theft of the plants, miss, after the tragedy that took place here. Yes. The director was a truly good man. It is such a terrible misfortune. Would you happen to know why part of the colonial collection was cleared? No, I have never been there. Do you work here? Part-time only. I am a biology student at the London University. I attend the same classes as the son of Mr. Montague Dunn. That is how I found my chance to work here for part of my thesis, you see. It is a great honor. How well did you know Mr. Montague Dunn? He was a master, a great leader. I saw him almost as a spiritual father. He had an exceptional nature? Oh yes, indeed. He was always so active and so optimistic and very nice to me. Although he could behave harshly towards his son. Why so? He loved his son dearly and wanted the very best for him. It made him extremely demanding. Albert, who is naturally shy, suffered because of it. Most of the doors in Kew Gardens are locked. Do you have a key to this room? Oh, yes. Albert gave me a set of duplicate keys. He agreed I might carry out my studies without disturbing him. It is only temporary. The Divine Syndicate. Does that name mean anything to you, by any chance? Not at all. But it is a very pretty name. Thank you, miss. None of the 3 people who work at Kew Gardens know why half of the colonial collection was cleared. So, someone is lying. It is obvious. A, i tu już wychodzimy. Panna Margaret White jest piękna i bogata. Na jej dłoniach widać jednak wiele brązowych kropek, są pozostałością po pelagrze, chorobie wywołanej długim okresem niedożywienia. To wskazuje na fakt, że w dzieciństwie była biedna i nieszczęśliwa. Jej obecne bogactwo wskazuje jednak na radykalną zmianę w życiu. Dobra, jeszcze będzie trzeba pójść zagadać z którymś z gości a propos tego posągu. A door hand. The door hand. The plants were set up. A protective mask. A protective mask. Someone set it al- A broom hand. Najszybciej podejrzewałabym tego ogrodnika Hamisha, no bo tak naprawdę syn najchętniej by się zatrudnił na statkach. Dziewczyna właściwie była sponsorowana, więc... There is a bust of Montague Dunn in the nursery. A bust? Oh, that old thing. Further proof of that outrageous ego of his. But why in that room in particular? Oh, I don't know. It has always been there.
It is strange, because I recovered a fragment of the bust inside the Colonial Collection Room. Really? Oh, well, so I am mistaken. It ought to have been removed during the cleanup. This room is so small. Do you know who moved it? I have no idea. Surely Mr. Dunn requested it. Do you have any more questions like this? Because fragments of rock are not my responsibility. Evidently. Thank you, Mr. Hamish. Czyli jeszcze te akta. Ale prawie na pewno zrobił tylko nagrodę.